to co teraz widzę, na co teraz patrzę, to jest po prostu rozpacz. Minęły praktycznie 2 tygodnie od tych intensywnych opadów deszczu, które spowodowały zalanie Alani i przede wszystkim zniszczenie kultowych restauracji na wodzie Dim Chai. Wybrałam się na spacer mimo gorszej pogody dzisiaj, aby nagrać dla Was, jak wygląda Alania po takim czasie. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy na samym początku Kleopatry, plaży, na samym początku miasta Alania, od strony Antalii, jak jedziecie, i pokażę Wam, jak w tej chwili wygląda plaża. Sztorm naniósł bardzo dużo odpadów na plażę. Zobaczcie, to jest teraz świetne miejsce dla paszy, który znajduje mnóstwo gałązek, mnóstwo odpadów. Co tutaj przede wszystkim widzimy? Widzimy właśnie jakieś elementy drewniane, ale widzimy również bardzo dużo plastiku. I w tym momencie trwają już prace porządkowe. Jak widzicie, powoli jest to grabione i składane w takie większe kubki. I powiem Wam szczerze, że ja mieszkam już w Alanii ponad 4 lata i czegoś takiego nie widziałam. Za każdym razem jest tak, że jeżeli mamy bardzo intensywne opady deszczu, to ta plaża faktycznie jest zanieczyszczona, ale służby działają bardzo szybko i sprzątają. Natomiast w tym momencie bardzo długo to trwa i byłam pewna, że praktycznie za 2 dni po tych całych zniszczeniach, po tym całym deszczu to zostanie uprzątnięte, ale tak się nie stało. Zastanawiam się, kiedy tak naprawdę to wszystko zniknie. Teraz mamy już końcówkę lutego, a sezon zaczyna się około 15 kwietnia, więc na pewno, nie martwcie się, na pewno to zostanie uporządkowane, ale dziwię się, że po prostu tak długo to trwa. Nie wiem, ile uda mi się dzisiaj przejść, ale będę chciała również dostać się na plażę w dzielnicy Oba, żeby pokazać Wam, jak to wygląda. Tam, z tego co słyszałam, ta plaża została w dosyć dużym stopniu zniszczona, dlatego że właśnie, o Jezus, pasza, ta woda z rzeki Dim, Boże, widzicie to? Ta woda rzeki Dim po prostu wpłynęła w tamtym miejscu, zabierając ze sobą czardak, czyli te wszystkie altanki z restauracji, pozostawiając okropny bałagan. Teraz cały tydzień mieliśmy piękną pogodę i od jutra znowu wraca do nas słońce. To jest jedyny taki dzień, gdzie pojawił się deszcz, ale po prostu ta plaża w tym momencie nie do końca zachęca, żeby spędzać tutaj czas ze względu na te właśnie zanieczyszczenia. Zobaczcie, stąd już zostało to uprzątnięte, ale jaka wielka kubka odpadów tutaj jest nagromadzona i czeka na swój odbiór. Ogromne ilości. Nie wiem, czy to filmik odda, ale jest to spora kubka do zabrania. Na drugi dzień, jak przyszliśmy na plażę, to fale, słuchajcie, były tak wysokie, że sięgały aż praktycznie do samego końca. Rzadko widzimy takiej wielkości fale tutaj w Alanii. Strasznie się rozpadało. Nie wiem, czy będę w stanie pochodzić po plaży, żeby nagrać dla Was filmik. Wow, Pasza, uciekaj, aha. I od razu większe fale się zrobiły. No dobra, ostatnia rzecz chyba, którą teraz nagrywam. Zobaczcie, to jest boja, która się tutaj znalazła, tak mi się wydaje, że to jest boja. I ona tutaj już od kilku dni jest. Ukryliśmy się pod daszkiem. Ale masakra. Chyba po prostu zaprowadzę za chwilę Paszę do domu, jak troszeczkę przestanie padać,
bo on już jest cały mokry i ewentualnie wtedy wyjdę i jeszcze spróbuję coś dograć. Pasza wykąpany, wysuszony, niestety musiał zostać w domu. Był bardzo niezadowolony, a ja przebrałam się i teraz drugie podejście do nagrywania. No nie mam dzisiaj szczęścia do pogody. Przebrałam się i zobaczcie, już buty mam znowu mokre. Ale co chciałam powiedzieć, że przynajmniej została otwarta ulica Ataturka. Niestety została tylko otwarta część ulicy. Zobaczcie, jak wygląda dalsza droga. Mam nadzieję, że do sezonu uporają się z tym, ale nie jestem pewna, dlatego że bardzo dużo rzeczy naraz tutaj wymieniają i jest to duża inwestycja. Także ciężko się chodzi, ciężko się jeździ po Alanii w tym momencie. Możecie zastanawiać się, dlaczego wybrałam się na spacer akurat w jedyny dzień, kiedy mamy taką brzydką pogodę, ale w planach mamy wyjazd nad Morze Czarne ostatni raz przed sezonem, także zależało mi na tym, żeby pokazać Wam aktualną sytuację w Alanii. Jesteśmy teraz na wysokości hoteli, między innymi Riviera, Kahja, Gardenia, czyli praktycznie już Dame Natasha. I zobaczcie, tutaj sytuacja nie wygląda wcale lepiej. Wciąż mamy bardzo dużo pozostałości po tej wichurze, bardzo dużo odpadów. Zobaczcie, aż tam do samego końca. Zawsze po wichurach pojawia się mnóstwo osób szukających skarbów z takimi specjalnymi wykrywaczami do metalu. No, myślałam, że chociaż w tych bardziej takich reprezentatywnych miejscach, no bo Dame Natasha to jest taka wizytówka, można powiedzieć, miasta Alania, że będzie już tutaj to ogarnięte, ale być może po prostu zaczęli od dzielnicy Oba, która właśnie ucierpiała najbardziej. Spójrzcie, jaki wielki konar morze wyrzuciło na plażę. Znowu się rozpadało. Z tego co widzę, to tutaj też boja została wyrzucona przez morze i dzieci zrobiły sobie z niej powód do zabawy, co uważam, że nie do końca jest bezpieczne. Tutaj boisko zniszczone do grania w siatkę plażową. Pozdrawiamy wszystkich z Warszawy. No, przymusowa przerwa. Zobaczcie, co się dzieje. Zostałam zmuszona, żeby zatrzymać się w knajpce i wypiłam bardzo dobre latte. Przy okazji poznałam też bardzo sympatycznego pana z Korei Południowej. Pozdrawiam, jeżeli trafi pan na moje filmiki. No i teraz wracam do kręcenia. Niedużo czasu mi zostało, dlatego że już zaraz będzie robić się ciemno. Teraz jesteśmy na Dame Natasha. To tutaj między innymi znajduje się kolejka linowa, teleferik, a także bardzo popularna w Alanii jaskinia Dame Natasha. I również tutaj znajdują się kubki odpadów, kubki śmieci czekające na uprzątnięcie. No zobaczcie, jaki to jest przykry widok, ile plastiku.
Jeden z bardziej znanych beach barów, Oko. No, na pewno troszeczkę tutaj ucierpiały te beach bary, szczególnie jeżeli znajdują się bardzo blisko morza. No, zobaczcie, jak to wygląda. Nawet jakiś trampek tutaj. Oho, idzie burza. Dajcie w ogóle znać, nie wiem, czy mi się uda to zrealizować, ale czy chcielibyście taki filmik, żebym pojechała na Dimczaj i zobaczyła, jak ma się sytuacja teraz tam na miejscu? Czy jesteście zainteresowani takim vlogiem? Jestem naprawdę zaskoczona, bo o ile ten początek plaży Kleopatry wiedziałam, że tam aż tak szybko nie posprzątają, to jednak myślałam, że te bardziej turystyczne miejsca jednak zostaną szybciej ogarnięte, chociaż wiadomo, że teraz jeszcze jesteśmy poza szczytem sezonu. Teraz sobie uświadomiłam, że za małe latte w takiej filiżance zapłaciłam 180 lir. Masakra! Ostatnio jak piłam latte, to było za 130. Także oczywiście ceny w nowym roku dobijają. Widok jest okropny, ale powiem Wam, że zapach jest jeszcze gorszy. Myślałam, że uda mi się nagrać dzisiaj dla Was zdecydowanie więcej, ale no niestety pogoda pokrzyżowała mi plany. Postaram się jutro wybrać na plażę Kejkubat, a także do Oba, żeby pokazać Wam, jak plaże wyglądają z tamtej strony. No a na dzisiaj już niestety koniec. Dzień dobry, witajcie. Wczoraj pokazywałam Wam, jak wyglądają plaże od strony Antalii, a dzisiaj przeniesiemy się na drugą stronę wzgórza, czyli od strony, można powiedzieć, Mersin. I zobaczcie, jaką mamy dzisiaj piękną pogodę. Tak jak Wam wczoraj zapowiadałam, był to jedyny taki deszczowy dzień. Co prawda jest silny wiatr, jest troszeczkę chłodno, trzeba mieć kurtkę, ale myślę, że później będę ją ściągać, będzie bardzo ciepło, dlatego że na razie mamy poranek. Także idziemy dalej. Tam mamy czerwoną wieżę, wzgórze, kolejkę. Wczoraj byliśmy właśnie po prawej stronie jakby wzgórza, teraz idziemy na lewą stronę. I ta plaża nazywa się Kejkubat, albo dalej jest plaża pomarańczowa. Szczerze mówiąc nie wiem, w którym momencie dokładnie one się jedna w drugą przechodzi. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać, dlatego że jest straszny wiatr. Widać na tej plaży takie ślady po ciężkim sprzęcie. W ogóle tam możecie zobaczyć jakąś koparkę. Także na pewno tutaj ekipy sprzątające już działały. Pomimo tego, że jest mniej odpadów, to jednak w dalszym ciągu ta plaża nie wygląda tak, jak powinna. I w ogóle ja bardzo rzadko przychodzę akurat na te plaże, z tego względu, że one mają więcej kamieni. Zobaczcie, tutaj nawet przyjemnie się nie da leżeć czy posiedzieć, bo są takie kamienie. Tutaj chyba poszerzają to koryto, w miejscu, gdzie woda wpływa właśnie do morza. Będę musiała się cofnąć, bo nie przejdę. Jestem na wysokości Yildiz Beach i tutaj sytuacja wygląda dużo gorzej, tak jakby w ogóle nikt nie sprzątał. No, wygląda to tragicznie, powiem Wam szczerze. Wczoraj po zakończeniu nagrywania tak myślałam na ten temat, dlaczego właśnie tak długo trwa uporządkowanie tych wszystkich rzeczy i stwierdziłam, że być może tutaj dwie rzeczy mają wpływ. Pierwsze, czekano aż właściciele tych restauracji przyjadą i zobaczą, bo bardzo dużo sprzętu
znajdowało się na plaży, aż pozabierają to, co mogą. A po drugie, zapewne właśnie zaczęli od tych najgorszych miejsc najbliżej rzeki Dim. A ja jestem daleko, także moja plaża no jest któraś tam w kolejności. To jedyne, co mi przyszło do głowy. Jesteśmy naprzeciwko hotelu Enfi City Beach. Tam jest i tutaj plaża już praktycznie jest czysta. Odpady zostały zgromadzone tam. Te plaże tutaj wyglądają zdecydowanie lepiej, są w lepszym stanie czystości, tylko momentami znajdują się takie właśnie nagromadzone odpady, ale całość wygląda naprawdę dobrze. Jest jeszcze tutaj trochę do zrobienia. Zobaczcie, aż tam jak to wygląda. Dzielnica Oba, tutaj bardzo ładnie widać, że było posprzątane i spójrzcie tutaj po lewej stronie, ile odpadów zebrano. Sytuacja przy rzece wygląda tak. Tu już jest gorzej. A zobaczcie. Nie wiem, czy przejdę. No przejdę. Tu jest ścieżka, na którą się będę próbowała dostać. Muszę sprawdzić, żeby to się nie zawaliło. To, co teraz widzę, na co teraz patrzę, to jest po prostu rozpacz. Za chwilę Wam pokażę. Dzielnica Oba, a jeszcze mamy kawałek do miejsca, do którego chcę dojść. Mam nadzieję, że dam radę, bo to chyba jakieś 2,5 godziny na piechotę. A chcę pokazać Wam, jak te wszystkie plaże wyglądają. Także docencie. Czekam na komentarze i lajki i podbicia. Daję na szerokokątny, tak żebyście widzieli po prostu, jak dużo jest tych odpadów tutaj. Oj, nawet nie potrafię objąć całym obiektywem tych ilości. Ogrom, po prostu ogrom odpadów. Okolice hoteli Asia Beach, Kaila City, Kaila Beach. Tak wygląda tutaj w tym momencie. Widzicie na dole te poduszki? One właśnie pochodzą z Dim Chai, z restauracji. Po 2 godzinach marszu dotarłam na miejsce. To tutaj znajduje się rzeka Dim Chai, rzeka Dim, która w tym miejscu właśnie łączy się z morzem, wpływa do morza. I to tutaj zostały zabrane niektóre elementy z restauracji. One były przez pewien czas na plaży, albo zostały po prostu wciągnięte w głąb morza. Z tego, co widzę, tutaj już zostało to bardzo ładnie wysprzątane. Reasumując, słuchajcie, plaże no wyglądają różnie. Są już w dużym stopniu uprzątnięte, ale są też takie, które jeszcze wymagają prac porządkowych. Natomiast jeżeli przylatujecie do Turcji, a jeżeli przylatujecie, to napiszcie w komentarzu kiedy, to się nie martwcie, bo na pewno to zostanie doprowadzone do perfekcji. Jeżeli nie oglądaliście mojego filmu na temat Dim Chai, to zapraszam, odsyłam Was i do zobaczenia, kochani, pod tureckim słońcem. Buziaki, pa pa!